Dzień dobry, kochani. Znowu witam Was, Janusz Dąbrowski, w towarzystwie pięknej kobiety, pani Żaneta Gelc. Dzień dobry. Już pamiętacie nasz pierwszy wywiad, pierwszą rozmowę. Ja tylko krótko przypomnę, że pani Żaneta Gelc jest filologiem języka angielskiego, jest ekonomistką, jest redaktorem naczelnym kwartalnika Hipoalergiczni, który organizowała od podstaw. Jest istotą, taką świetlistą istotą, ja wiem, o czym ja mówię, która jest owładnięta ideą takiego fajnego życia, takiej fajnej domowej ekologii. Od tego się zaczyna. Nie chodzi od razu o zbawienie całego świata i miliardów ludzkości, tylko najpierw zbaw samego siebie, zbaw Tak swoją jest. rodzinę, zbaw swojego psa, kota i tak dalej. Tu zatracamy o ideę, a co to jest zbawienie, i do czego to zbawienie ma dążyć, jaki jest tego cel. No na przykład zbawienie ma na celu, moim zdaniem, to jest dążenie do lepszego życia, do życia w spokoju, w szczęśliwości, bo jest taki eufemizm, ale to jest wielka prawda, że cała ta nasza cywilizacja, te wynalazki cudowne, to wszystko nam ułatwiło życie, ale jest pytanie, czy życie ulepszyło? Ułatwienie, ulepszenie, tak prawdę mówiąc. I dzisiaj mam taką sytuację. Wy, moi goście na kanale Barwy Zdrowia, wiecie doskonale, czym się zajmuję, a więc przede wszystkim propagowaniem zdrowego stylu życia, propagowaniem profilaktyki zdrowotnej, po to, żebyśmy nie chorowali, żebyśmy byli sprawni cieleśnie, czyli soma ma działać, psyche ma działać, mamy mocny mieć duch, sprawa załatwiona. I teraz jak dojść? Też robię różne programy, no bo dzisiaj pewne są rzeczy trzeba zrobić, bo żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. I tutaj słuchajcie, dzisiaj chcę właśnie z panią Żanetą porozmawiać na temat jej książki Co ci szepcze brzuch, czyli jak burkają jelita, co nam chcą podpowiedzieć. Jest to kapitalnie wydana książka, właśnie pod redakcją pani Żanety Gelc. Rozmowa z wieloma lekarzami, ale nie tylko. A więc posłuchajcie, dlaczego chorujemy? Co zrobić, aby żyć dłużej? Czy glifosat zagraża zdrowiu ludzi? Dlaczego pszenica zaczęła nam szkodzić? Czy warto jeść mięso? Czyli to są takie pytania, jakby leitmotywy, takie motta do wywołania dyskusji. Chcę właśnie o tym dzisiaj porozmawiać. Pani Żaneto, w jaki sposób powstała ta książka? Bardzo ciekawe pytanie. W zeszłym roku, w styczniu, byliśmy z mężem na urlopie po tych czasach pandemii, kiedy no, byliśmy wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o podróżowanie, bo wszyscy mieli ograniczone możliwości. Tak. I chodząc na wybrzeżu, zadałam sobie pytanie, co by mi przywróciło radość życia po tym takim zaskakującym koszmarze dla nas wszystkich. Zadałam sobie takie pytanie, a lubię sobie zadawać pytania filozoficzne. I nie dostałam odpowiedzi. Na drugi dzień, chodząc w innym odcinku wybrzeża, przyszła do mnie odpowiedź, że przyniosłoby mi radość, gdybym mogła podzielić się z ludźmi tym, co uchroniłoby ich przed masowymi przypadkami zachorowań. I wtedy zrozumiałam, że mimo, że zaprzestałam druku czasopisma hipoalergicznej, czyli prowadzę serwisy online, wydaję serwis hipoalergiczni.pl, diabetyczni.pl, antyzapalni.pl, onkologiczni.pl i organiczneżycie.pl, żeby obsłużyć różne grupy osób, które cierpią z różnych powodów, a nie tylko, tak jak ktoś mi kiedyś zarzucił, a pani to tylko o tych alergikach myśli, a reszta to nie. I doszłam do wniosku, że gdybym podzieliła się wiedzą, którą udało mi się zgromadzić przez wiele lat prowadzonych debat naukowych, to by mi sprawiło radość, bo ja to wszystko wiem, korzystam z tego, tak? Ci ludzie, którzy przyjechali na
forum alergii, na debaty naukowe, które prowadzimy na różnych wydarzeniach, czy na Stadionie Narodowym, czy na targach Natura Food w Łodzi i innych wydarzeniach, to ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają, oni wiedzą, że ja zapraszam fantastycznych ludzi, lekarzy, to są same dobre dusze, naukowców, którzy dzielą się dla dobra ludzi tą wiedzą i wszyscy pracujemy pro bono, czyli nie robimy tego dla promocji produktów, firm i tak dalej, tylko promujemy wiedzę, która przysparza nam zdrowia. I pomyślałam sobie wtedy, że to jest tak wysokiej próby wiedza, złota wręcz, że warto byłoby, aby większa grupa odbiorców mogła z tej wiedzy skorzystać, że aż żal, że tylko te osoby, które są w danym momencie obecne podczas tych wydarzeń, korzystają z tych informacji, którymi dzielą się z nami naukowcy i lekarze. I nie bardzo mogłam sobie wyobrazić, jak ja mam to stworzyć, pod jaką postacią, i wtedy zrozumiałam, że to musi być po prostu książka. Książka, która będzie miała formę nie więcej niż 200 stron, chociaż ma 240, i będzie stanowiła zapis rozmów. Na szczęście z mężem nagrywaliśmy wszystkie te wydarzenia, więc transkrypcja zajęła parę miesięcy. Potem zredagowanie, autoryzowanie, doposażenie tej całej rozmowy, to jest taki wywiad rzeka, też zabrało parę miesięcy i doposażenie tego właśnie w bibliografię, w te prace naukowe, na podstawie których właśnie ci lekarze, którzy stanowili grupę tych moich gości, tych debat, opierali się, tak, na nauce, na badaniach, na publikacjach, na różnych takich kohortowych opracowaniach. I dokładnie rok temu, bo 15 września, dzisiaj mamy 16, jak nagrywamy, powstała książka i w ciągu 4 miesięcy sprzedało się 1000 egzemplarzy bez żadnej promocji. I w kolejnym jakby druku już wyprodukowałam 3000 egzemplarzy i one już się też skończyły. I teraz właśnie dodrukowujemy 5000 egzemplarzy, dlatego że okazuje się, że jednak mimo, że temat jest trudny, bo jest to wiedza naukowa, medyczna, to jednak jest pożądana. Dlatego, że ludziom są potrzebne odpowiedzi właśnie na te pytania. Czy pszenica szkodzi? No szkodzi. Niestety. Ta karłowata, która jest najbardziej rozpropagowana i jest w trakcie walki o koronę wraz z kukurydzą i soją o numer 1 miejsce na świecie jako źródło energii, źródło węglowodanów dla ludzi, ale nie tylko, bo również dla zwierząt, niestety jest zbezczeszczona. Jest to profanacja w biały dzień, jest tak zhybrydyzowana i tak zmodyfikowana przez człowieka, że w zasadzie już jest dla naszego organizmu niezrozumiała. I w takim razie, bo my wiemy już doskonale, dzisiaj mamy pszenicę na przykład typu durum, nie ma na przykład samoprzy, nie ma kilku innych rodzajów pszenicy, tych starych pszenic, one dawały za małe plony. I teraz słuchajcie, kochani, bo tutaj narósł szereg mitów. Ja akurat jeszcze przed pierwszym wywiadem rozmawialiśmy z panią Żanetą Gelc i pani Żaneta mówi, że też chce porozmawiać ze mną, takie wywiady porobić. Jak to mechanik maszyn rolniczych, ja już dodałem, bo skończyłem Politechnikę, jak to zajmuje się, powiedzmy, propagowaniem zdrowia, odżywianiem, suplementacją, takimi różnymi historiami, jak to jest, kiedy to lekarze powinni nas tego uczyć, dietetycy i tak dalej, ale słuchajcie, tak, ja jestem mechanikiem maszyn rolniczych, konstruktorem, ale pracowałem wiele lat w szkole rolniczej i nie tylko mnie interesowała wówczas mechanizacja, czyli maszyny rolnicze i eksploatacja. Tego się musiałem w ogóle nauczyć od początku, bo ja byłem konstruktorem.
ale interesowała mnie produkcja roślinna. Sam uprawiałem z kolegą kilka hektarów warzyw, ziemniaków, innych warzyw. On miał ziemię, a ja wielkie chęci i wiedziałem, znaczy nie wiem skąd ja to wiedziałem, uczyłem się. Po prostu sadzonki trzeba było wyprodukować, posadzić, powiedzmy po 4 działki, po 5 tysięcy kalafiorów na przykład produkowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co chodzi? A więc mniej więcej te tematy znam. Dlaczego zaczęto produkować pszenicy typu durum, tak zwane twarde, o zmienionej liczbie chromosomów, po to, żeby więcej, żeby te pszenice, przepraszam, dokonuję skrótu, żeby miały w sobie większą zawartość glutenu. A pani Żaneta Gelc jest anglistką, filologiem języka angielskiego. To jest klej. Glue to znaczy klej. Tak, Dobrze mówię? tak jest. Więc coś, co jest kleistą masą, co wystarczy, że damy taką kuleczkę ciasta i z tej kulki rośnie taka bułka. Jeżeli do tego dodamy jeszcze spulchniacze, polepszacze, to taka duża buła. Ja jestem, słuchajcie, 54 rocznik, 2 stycznia, czyli już skończyłem, już mam 70 i połówkę lat za sobą. I teraz jest sprawa taka, że ja pamiętam kajzerki za 50, za 60 groszy, gdzie ta bułka to było kawał dobrego, fajnego ciasta. A dziś te bułki to są, ja nazywam je bułkami pyf. Takie Papierowe. puste w środku. Ona jest tylko duża z zewnątrz. I teraz następna sprawa. Kochani, bo to trzeba wiedzieć. Te rośliny o dużej ilości zawierające ziarno, zawierające dużo glutenu, muszą wobec nich stosowana być desykacja. To się robi w stosunku do kasz, a więc w ogóle do zbóż, do roślin oleistych i tak dalej. Desykacja, czyli szybkie suszenie. Czyli robi się oprysk Roundupem. Roundup zawiera glifosat. Glifosat oczywiście się osadza i tak dalej. Dawniej to były żniwa, które trwały u rolników na polach kilka tygodni, że zboże, one dosychały na polach, zwoziło się do sąsiedzów, one dalej wysychały, później się muciło, część znowu leżała w snopach, dosychała, rolnik zawiózł do młyna tyle, ile mu trzeba było i przerobił na mąkę i nie oczyszczało się tych ziaren na przykład, słuchajcie, z zarodków. Zarodki zawierają witaminę AE, między innymi witaminy tłuszczowe. I rolnik zdążył tą mąkę zużyć, bo jeżeli dzisiaj mąka na przykład może być magazynowana przez rok, czy nawet i dłużej, to nie może zawierać tych zarodników, znaczy witaminy AE, bo to jest tłuszcz i on je uczeje i mąka nie będzie się nadawała do użytku. Zmienia się. Więc trzeba te zarodki usunąć, zawierające witaminy tłuszczowe. I teraz po co się desykacja robi? Bo szybko można skombajnować, czyli zebrać kombajnem. Rolnik dostanie wyższe pieniądze za to, że zboże jest lepiej wysuszone. No rolnik, U nas w ramach protestów, tu się narażę rolnikom, się mówi o rolnikach. Rolnik, podstawa polskiej żywności, polskie rolnictwo, zdrowe, czyste. Czy naprawdę takie czyste? Czy naprawdę takie zdrowe? A co się robi z olejami? Jeżeli jest rzepak, dodam tutaj, bo ja rozmawiam z panią Żanetą, teraz zacząłem je gadać sobie po prostu, ale myślę, że to jest sensowne będzie. Jest tak zwana wiecha. Chodzi o rzepak. I teraz tak, na samej górze stronki rzepaku dojrzewają wolniej, na dole już są dojrzałe. I teraz jest sprawa taka, że albo te na dole będą pękały się zboże i rzepak się wysypuje, albo czekamy aż góra dojrzeje, więc na dole się będą sypały, albo zbieramy wcześniej, kiedy na dole są dojrzałe, a na górze jeszcze zielone i one zapychają sita kombajnu. Więc co się robi? Robi się desykację, spryskuje się Roundupem zawierającym glifosat. Oczywiście w oleju potłoczonym glifosatu nie ma.
według niektórych laboratoriów. Właśnie na stronie 50 prezentuję zdjęcie, jak wygląda taki rzepak. Tutaj oczywiście nie widać, ale ktoś, kto sobie zamówi książkę, to zobaczy. Rzepak, bo tam jest takie zestawienie zdjęć, strona 50. Tak. I tam właśnie, tam gdzie ma pan palec wskazujący, tam jest zdjęcie strączka rzepaku, tu na dole, jako ostatnie zdjęcie. Tak. To jest zdjęcie zrobione przeze mnie dzień po oprysku u rolnika, który ja nie będę mówiła jego nazwiska, ale wiem, że stosuje opryski desykujące i tego w ogóle nie ma w procedurze rolnej i jest to niezgodne z zaleceniami producenta, więc producent się nie czuje odpowiedzialny. Tak. A konsument jest nieświadomy tego, że rolnik takie praktyki stosuje. Natomiast jeden z rolników, inny niż ten, który to pole potraktował tym środkiem, powiedział mi tak. Stałam sobie w piekarni, czekałam po chleb orkiszowy. Pani się tam uwijała, bo to bardzo fajna taka lokalna piekarnia. No i ja mówię, no szkoda, że tyle jest tej pszennej produkcji, a tak mało jest tego orkiszu i tak dalej. Tam zaczęłam z nim rozmawiać, okazało się, że rolnik praktykujący, aktywny. No i ja mówię, że czemu ten rzepak jest taki czarny na tych polach? A ten rolnik mi mówi tak, no wie pani, to Niemcy nas tego nauczyli. A ja mówię, ale czego? No tej większej skuteczności z hektara, bo w latach 70. my jeszcze wszystko zbieraliśmy kombajnami, ale Niemcy nam pokazali, że dzięki temu, że się osusza te nasiona rzepaku tuż przed zbiorem, to mamy 40% wzrostu planowania z hektara, bo tak, to część tych nasion opada, zanim właśnie ten górny wiech dojrzeje. Więc on jakby powiedział to w dobrej wierze. Ja jemu nie zaszkodzę, bo nie podam jego nazwiska. Oczywiście. Zresztą go nie znam. To jest tak ale wszędzie, w całej Polsce. on to tak po prostu po ludzku wyjaśnił, tak jak to jest, że Niemcy nas nauczyli tej efektywności z hektara, jak to się robi. Czyli Polak nie chce być tym głupcem, który traci te ziarna tego rzepaku przez to, że część tych ziaren jest nie do odzyskania, jak spadnie na ziemię, tylko rolnik po prostu chce też być tym sprytnym, który lepiej sprzeda towar, czyli spienięży więcej ton z hektara. Więc my nie możemy myśleć, że ci rolnicy chcą nas zatruć. Oni o tym nie myślą. Myślą o tym. Nie. Oni też nie są świadomi kompletnie. Nie są świadomi. I naprawdę ludzie w zasadzie wewnątrz duszy są dobrymi ludźmi. Oni nie chcą dla nas źle, tylko chcą dla siebie dobrze. Tak, chcą zadbać o swoją dochodowość, chcą być mądrzy, tak jak ci z zachodniej Europy, więc to nie ma w tym złej intencji, tylko po prostu jest brak świadomości. Niestety, ale to mi przypomina pani Żaneto w takim już skrajnym przykładzie historię sadowników, którzy też chcą sprzedać swoje jabłka, na przykład gruszki i tak dalej. Ja mówię w tej chwili o sadach jabłoniowych przede wszystkim. Specjalizacja poszła w produkcji tak głęboko, że dzisiaj sady wymagają chrony i kiedyś, to było sporo latek temu, może z 15, na jednym ze szkoleń, znaczy moich wykładów w Krakowie akurat byłem i mówię o tym, że no słuchajcie, przecież sady są opryskiwane nawet i 10 razy w sezonie. 20 i 30 razy. Tak, a wstaje jeden pan, znaczy siedział, ale mówi, panie Januszu, coś panu powiem. Proszę bardzo, proszę pana, jestem sadownikiem. Proszę pana, ma pan nieaktualne informacje, więc ja nie wiedziałem, co on powie. Myślę, może przesadziłem, to za dużo. Mówi, proszę pana, 40, nawet 60 razy. Ja mówię, ile? To niemożliwe. Mówi, proszę pana, tylko spadnie deszcz. Powtarzam to za tym, co usłyszałem, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.
spadnie deszcz, oprysk. Jest ładna pogoda, w porządku, za 2 dni deszcz, znowu stosujemy oprysk. I teraz trzeba to zgrać z następną informacją. Dlaczego grupa sadownicy są w grupie ludzi, osób w Polsce, które najczęściej umierają na nowotwory? Zachorowują i umierają. Można zgrać? Reszty możecie się, kochani, domyśleć. No, Dobrze, ale tutaj, wracamy do książki, bo ja odbiegłem od tematu. tak, ale tutaj był Bo to akurat jest, bo taki. to jest zbiór właśnie opowieści lekarzy, fachowców, którzy znają się na rzeczy. No właśnie my się też powołujemy w tej rozmowie, bo to jest właściwie to są takie rozważania naukowo-medyczne, co się dzieje w ciele człowieka, kiedy jemy tę schemizowaną żywność, nie wiedząc o tym, że kupując produkty żywnościowe, tak naprawdę jesteśmy oszukani, bo to nie jest żywność. Tak, to jest to nie jest żywność. To nie jest żywność, to jest zatruty produkt. Tyle, że nie ma obowiązku nas o tym informować, że my wydajemy nasze pieniądze, które zarabiamy pracując, na fałszywą żywność. Bo tak to można powiedzieć. I żywność tutaj bym użyła w cudzysłowie. I teraz w tym właśnie opracowaniu, bo to jest taka nasza wspólna rozmowa, powołuję się również na wyrok z 2018 roku, opublikowany w New York Timesie, gdzie właśnie ogrodnik, który dokonywał oprysku trawników wokół szkół i przedszkoli tam w jakimś mieście, zachorował jako 40-paroletni człowiek na raka. To był chłoniak nieziarniczy i tam była jakaś taka konkretna nazwa tego nowotworu i miał umrzeć w ciągu 2 lat. Taki był przynajmniej werdykt lekarzy. I on, nie mając właściwie nic do stracenia, wystąpił z pozwem przeciwko firmie Monsanto, wygrał ten proces i nawet tam została zasądzona bardzo duża kwota odszkodowania, które firma miała zapłacić temu właśnie ogrodnikowi. Tam była kwota w kilkudziesięciu milionach, czy nawet więcej. I po tym procesie posypało się 13 000 pozwów w Stanach Zjednoczonych tylko. W tym czasie firma Monsanto sprzedała markę tego produktu Roundup firmie Bayer. Tak. Także potem firma Bayer była jakby odpowiedzialna za te wszystkie procesy. Został powołany fundusz, który miał właśnie zaspokajać te wszystkie roszczenia tych pozywających. I zmierzam do tego, że to nie są żarty, tak? Bo to, o czym Pan mówi, że ci sadownicy chorują. Mój dziadek, który w latach 70. nieświadomy tego, co to są te środki ochrony roślin, wysypywał je z takiej misy z cyny zawieszonej na takich pasach na szyi. Tak. Sypał DDT generalnie pewnie. Sypał ręcznie to cokolwiek to było, jakieś granulki czy proszek. I on w ciągu roku, od tego jak zaczął to stosować, stracił wzrok, stał się ślepcem. Oczywiście Pani Żaneto, Pani już mnie zna i moi goście tutaj też mnie znają, że jestem takim advocatus diaboli. Pewnie przypadkowa zbieżność to była. No tak, ale on ocierał się w deszczu tą ręką, którą sypał i dosłownie wcierał sobie tą chemię tak. w okolice oczu i na głowie jakby robił ten kontakt, tak, tej ręki zanieczyszczonej. Przez skórę się wszystko wchłania i to doskonale się wchłania. Także ten problem to nie jest tylko problem tych rolników, sadowników, tych ogrodników, którzy to propagują gdzieś na trawnikach. My wysyłamy dzieci na place zabaw. Trawa, która jest w parkach, na trawnikach miejskich, czy wokół przedszkoli, szkół, wszystko jest pryskane. Pasy dookoła lasów, tam gdzie zbieramy grzyby, są pryskane naprawdę bez ograniczeń, żeby były pasami tak zwanymi ognioodpornymi, czyli żeby były pasy piasku, żeby tam nic nie wyrosło. Mamy wszystkie pasy zieleni,
okolice firm, urzędów, wszystko to, co jest w miastach. Są miasta, takie na przykład jak Zakopane, które na stronie zakopane.pl publikuje ostrzeżenie dla mieszkańców o tym, co robi glifosat. Można to sobie sprawdzić, wchodząc na stronę zakopane.pl i wpisać w wyszukiwarkę słowo glifosat. Jest ostrzeżenie dla mieszkańców, co robi ta trucizna, i są też takie miasta, które może nie mówią o tym, co robi glifosat, ale propagują zostawianie trawników w spokoju, i żeby były przekształcane w tak zwane łąki kwietne, Tak. czyli żeby nie stosować tych środków chwastobójczych, bo te chwasty to najczęściej są właśnie niepożądane zioła, kwiaty i rośliny, które są wyższe niż skoszona trawa. Więc zaczyna ta świadomość jakby do nas docierać, ale bardzo trudno nam zaakceptować i zrozumieć to, że ten glifosat jest dokładnie u nas codziennie 3 razy dziennie na talerzu, śniadanie, obiad, kolacja, i podajemy to dzieciom i sobie. Tutaj przypomina mi się w tej chwili historia. Sporo latek temu, może 7-8 lat temu, jeździłem do Sobótki, powitania wiosny, powitanie jesieni, tam telewizja NTV to organizowała, Krysia Maciąg, przy okazji Krysię pozdrawiam najserdeczniej. I zanim dojechałem po prostu do tej Sobótki, to wcześniej, po prostu dzień wcześniej jechaliśmy z moją partnerką i nocowaliśmy, taka agroturystyka, i tam pani miała kozę i miała króliki. Koza Fela i króliki, które sobie kicały. I któregoś razu my przyjeżdżamy, już późnym popołudniem, nie widzimy ani jednego królika, kozy nie ma, a zazwyczaj koza od razu przychodziła do nas, tam się witała, że tak powiem. Ja mówię, a gdzie jest Fela? Pewnie w jakiejś obórce zamknięta. A właścicielka tej agroturystyki mówi, panie Noszu, Fela nie żyje. Ja mówię, jak to ona nie żyje? Mówi, taki sąsiad wziął, opryskał na miedzę jakimś świństwem, ona się tam nażarła tego i później zdechła, taka piana, i aż łzy, znaczy ta właścicielka płakała, nie ma naszej Feli, ona taka była ta fajna, a ja mówię, króliki też pozdychały. I teraz, kochani, z tej książki, bo znalazłem akurat pewien fragment, bo wcześniej przeglądałem, posłuchajcie, to strona 56. Według badań europejskich blisko 50% surowców konwencjonalnych zawiera pozostałości pestycydów. Jednym z tych pestycydów jest oczywiście glifosat. Natomiast w przypadku produkcji ekologicznej jest to 7%. Tak. No jak to? Produkcja ekologiczna zawiera też pestycydy? Oczywiście, kochani. Nie ma zera, to słowa pani Żanety Gelc, bo producenci ekologiczni często sąsiadują z konwencjonalnymi, ale porównując jednak jedno z drugim, to daje 7 razy mniej zanieczyszczeń w surowcach ekologicznych. To bardzo duża różnica, która generuje 7-krotnie wyższe bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta ekologicznego. Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że przekroczenia, które jakby powodują klasyfikację do tej żywności konwencjonalnej, są znacznie wyższe, dlatego że przekroczenia poziomów pestycydów dozwolone w żywności konwencjonalnej są znacznie wyższe, te poziomy, niż te, które są w przypadku żywności ekologicznej. Czyli żywność ekologiczna, nawet jeśli jest te 7% określone jako zanieczyszczona żywność, to są śladowe ilości zanieczyszczeń, i których tam nie powinno być. Czyli na przykład są ślady pestycydów, powiedzmy, poprzez to, że jest wspólne powietrze albo wspólna woda, Tak. czyli to zanieczyszczenie w środowisku niestety dociera do produktów rolnych w jakiejś postaci i są tam środki, które nie powinny być i nawet nie są stosowane przez rolnika, ale znajdują się w płodach rolnych. Czyli są wykrywane zanieczyszczenia, których nie powinno być w produktach ekologicznych. Natomiast w produktach konwencjonalnych, jak są wykrywane te zanieczyszczenia, to one są właściwie te poziomy w produktach konwencjonalnych, to trzeba sobie wyobrazić,
można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Rolnictwa u nas na stronach, że jest 2,5 tysiąca ponad, bo to jest 2560 różnych środków tak zwanych ochrony roślin albo różnego typu nawozów, które są dopuszczone do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i nikt nie sprawdza, jakie to są poziomy, ile ton na hektar, ile kilogramów na hektar, ile litrów na dany sezon, na dany hektar jest zastosowanych tych substancji. Nikt tego nie sprawdza, bo audyty jako takie są prowadzone, ale w rolnictwie ekologicznym. Czy na pewno są zgodne z tymi poziomami, które są maksymalne, żeby nie utracić certyfikatu. Tak. A rolnictwo konwencjonalne nie ma certyfikatu bezpieczeństwa. Jest tylko kontrolowane na takiej zasadzie, że na przykład jest kilka przypadków śmiertelnych osób, które gdzieś tam na Mazowszu zjadły mięso skażone i jest zgłoszony na przykład donos do sanepidu i badana jest wieprzowina od jakiegoś tam rolnika i okazuje się, że on nie wiem, ma skażone mięso jakimiś tam substancjami chemicznymi i potem jest śledztwo, że te świnie były karmione jakąś paszą, która była niesamowicie skażona herbicydami albo innymi środkami chemicznymi, która najpierw zatruła te świnie, a potem zatruła tych ludzi i to na śmierć. I tylko w takich sytuacjach, kiedy są zatrucia żywnościowe, to sanepid dostaje donosy i jest badana żywność od danego dostawcy. A tak, to ludzie nie mają pojęcia, co jedzą. Owszem, są tam donosy na przykład, że gdzieś tam został z importu sprowadzony len, tak, i to siemię lniane, które gdzieś tam dotarło do sprzedaży, okazało się, że było trujące dla ludzi, dla klientów i złożono donos i wykryto, że to jest z importu i że ten len zawierał w tych silosach jakieś środki, pozostałości po środkach, które tłumaczono, że były stosowane przeciwko gryzoniom, Tak. które korzystały właśnie z tych silosów i z tej żywności, która była przeznaczona dla ludzi, więc my, ludzie, jemy żywność skażoną środkami, które mają zwalczać na śmierć gryzonie, które... Tak, gryzonie czy w ogóle owady różnego rodzaju, które niszczą na przykład ziarno zbóż i w ogóle wszelkie ziarna. Korzystają z żywności. Tak, tutaj odniosę się z pani Żaneto do słów naszej wspólnej znajomej, pani doktor nauk medycznych Danuty Myłek. Pozdrawiam serdecznie Danusię, być może będzie słuchać tego, która przecież posługuje się też jej cytatami po prostu, że dzisiaj mamy przecież kilkanaście tysięcy, ja już nie mówię o kilkudziesięciu tysiącach związków chemicznych, które myśmy wyprodukowali i które nie zniknęły. One się nie rozpadły w cudowny sposób, tak prawdę mówiąc. Coś, co się nazywa glutaminian sodu, zostało opracowane w 1913 roku. Japończyk, który był zachwycony smakiem zupy swojej żony, tak, był chemikiem z wykształcenia i postanowił rozpracować te molekuły smaku umami, który jest tym smakiem, który czaruje ludzi i jest tajemnicą sukcesu wszystkich fast foodów na świecie. W ciągu 1 roku od tego momentu, kiedy wykrył, jaka to jest molekuła i zbudował syntetyczny odpowiednik związku, który wygląda jak sól i daje to wrażenie tego smaku umami, czyli takiego rosołku przyjemnego dla naszej jamy ustnej. I w ciągu 1 roku od tego, jak wytworzył ten związek chemiczny, obiegł ten związek cały świat i od tamtego czasu, czyli od ponad 100 lat, jesteśmy konsumentami tego syntetycznego związku, który uderza raz, że tutaj nam w kubki smakowe i uzależnia nas od tych dań chińskich, zupek i od tego wszystkiego, co nam się wydaje, że tam jest zasuszony rosół.
a to jest po prostu proszek chemiczny, który uderza nam w mózg, w jelita i rozbraja nam całą gospodarkę hormonalną, bo jest to po prostu substancja chemiczna, która nie jest zrozumiała dla organizmu. Więc te wszystkie dodatki, benzoesany sodu, glutaminiany sodu, to musimy się tego strzegać, bo to nie ma nic wspólnego i nigdy koło natury nie stało. Właśnie o to chodzi, więc wielu z nas kompletnie nie rozumie i dlatego i pani Żaneta, i ja, i wielu innych ludzi, którzy po prostu robimy to, co robimy, tłumaczymy ciągle, czytaj etykiety na przykład. Bądź świadomy, to ty decydujesz, gdzie, w którą stronę skierujesz swoje pieniądze. Mam akurat Tak. znajomego, jeszcze go nigdy nie widziałem, że tak powiem, live. Niedługo się spotkamy, pewnie w następnym tygodniu. Pan Andrzej Kmita. Andrzejku, serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Andrzej ogląda te moje audycje, czasami nie ma czasu, ale jest prawdziwie eko-rolnikiem. To już nie jest, nie w nazwie nawet w samej, że powiedzmy, no, same nawozy, że tak powiem, naturalne czy coś w tym rodzaju, tylko naprawdę dobiera różnego rodzaju zasilacze, nie syntetyczne, tylko wszelkie naturalne, różne uprawy i tak dalej. I on ma w tej chwili zatrzęsienie zamówień, na przykład na kiełki, w ogóle na rośliny. Ja widziałem na zdjęciach, jak wyglądają u niego rośliny, na przykład cebula, to jest coś nieprawdopodobnego. I on tłumaczy sąsiadom, przestaw się. Co prawda to zajmie ci kilka lat, ale będziesz uzyskiwał doskonałe rezultaty. Ale dlaczego akurat mówię o nim? Bo to jest człowiek z ducha. Czyli znowu świetlista istota, która dobrze rozumie, o co chodzi w tych naszych działaniach, w tym naszym bytowaniu. To, co pani mówiła w poprzedniej audycji. Nie mamy usiąść do stołu, zjeść i zostawić brudne talerze następnym gościom, którzy przyjdą. To przecież nie o to chodzi. Ale przypomina mi się takie pytanie dotyczące celu naszego życia i kiedyś przeczytałem zdanie takiego autora, Jehuda Berg, książka Moc Kabalach, który powiedział, że celem naszego życia jest transformacja siebie samego z istoty reaktywnej na proaktywną, czyli z takiego człowieka tylko, który ma proste reakcje. Jest ciepło, to się ubiera, to zdejmuje ciuchy, jest zimno, to nakłada ciuchy. Tak, to znaczy oczywiście ja bardzo spłycam temat, a więc zamiana na istotę proaktywną, istotę świadomą, która buduje swój świat i świat również dla innych. Coś mamy po sobie zostawić. Nie możemy tego zepsuć, nie możemy zmarnować zasobów naturalnych, które zostały nam dane. I tu się kłania to powiedzenie, no przecież Bóg stworzył człowieka, żeby panował nad wszystkimi. Aha, ale pytanie, co to znaczy panował? Zdefiniuj mi, człowieku. Czyli masz niszczyć przyrodę, masz ją wykorzystywać i tak dalej. I tutaj ostatnie zdanie w tej chwili. Ten jest najwyższym panem, kto jest najniższym sługą. Tak jest. A więc osoba, która została stworzona jako korona stworzenia, ma w związku z tym odpowiedzialność, ma odpowiadać za inne stworzenia, za życie innych, ma służyć innym, dlatego że Homo sapiens, no nie wiem, czy jesteśmy tacy sapiens, otrzymaliśmy i sami się nazwaliśmy Homo sapiens. To takie wtręty trochę filozoficzne, ale wiadomo dlaczego o tym mówię. Ja to widzę w taki sposób, że my w większości daliśmy się, no tak trzeba to powiedzieć, zmanipulować, daliśmy się potraktować jak małe dzieci i mamy tak, na jednej połówce twarzy mamy przyklejony telewizor, na drugiej połówce twarzy mamy przyklejony smartfon i buszujemy w tych ekranach, zatopieni w tym, co tam nam reklamują, każą, sugerując, scrollując, patrzymy cały czas, konsumujemy to, co jest nam jakby podsuwane. My biernie cały czas tą naszą uwagę skupiamy na tym dnie brudnego oceanu i tam buszujemy w tych śmieciowym jedzeniu, w tych przekazach reklamowych i jak na takim zasilaniu tlenowym cały czas zachowujemy się tak, jak mamy się zachowywać, tak, biernie. Natomiast
Wystarczy, że spojrzymy w górę, tak, i zaczniemy się zastanawiać, co jest tam na tej powierzchni tej wody, nad powierzchnią tego oceanu. I się okazuje, że jak wypłyniemy na górę i zdobędziemy jakby tą metaświadomość, i zobaczymy większą sytuację z innej perspektywy, to okaże się, że nie dość, że nie chcemy już być tymi marionetkami, gdzie ktoś inny pociąga za sznurki, tylko nie dość, że chcemy z tego wyjść, z tego bagna informacji i tego śmieciowego jedzenia i tego życia w takim poczuciu, że my tu właściwie jesteśmy tylko po to, żeby pracować, wydawać pieniądze, pracować, wydawać pieniądze i umrzeć na coś. Tak. Tylko trzeba wyjść jakby z tego kłamstwa, z tego zagmatwania i rozwijać się powyżej tej powierzchni, gdzie budzi się nasza świadomość i wspinać się tak jakby na górę rozwoju, gdzie pokonujemy wszystkie nasze słabości, wyzwania, ograniczenia, kolejne progi odwagi, budujemy taką właściwie naszą doskonałą postać, bo możemy być najlepszą wersją siebie, jeśli będziemy nad sobą cały czas pracować, aż w końcu dojdziemy, jak ja to nazywam, do dachu życia, widzimy ten świat z perspektywy, o której nam się nie śniło, że możemy zobaczyć ocean nieograniczonych możliwości, Tak. które są przed ludźmi i dopiero wtedy, kiedy widzimy, że naprawdę pokonaliśmy wielki kawał drogi i zrobiliśmy niesamowity kawał dobrej roboty, to dopiero wtedy rośnie w nas ogromna pokora dla cudu tego świata i wielka wdzięczność również dla siebie, że byliśmy w stanie tę pracę wykonać, ale wtedy dopiero mamy energię, żeby służyć innym i ich tam z tej głębiny, tej gmatwaniny wyciągać, żeby wychodzili na powierzchnię, budzili świadomość i inwestowali czas, wysiłek i pieniądze w swój rozwój, a nie w konsumpcję. Właśnie o to chodzi. To, co pani powiedziała, miłość i wdzięczność. I teraz zobaczcie, kochani, w każdym, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale w każdej mojej książce na końcu jest to nie jest hasło tylko. Miłość i wdzięczność. Wszędzie to jest. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy być owładnięci taką, nie chcę użyć wielkich słów, ale miłość faktycznie do siebie, do przyrody, do Stworzyciela, do tej potężnej boskiej siły, która właśnie z miłości stworzyła to wszystko, i być nieprawdopodobnie wdzięcznym za to, że możemy żyć, za każdy oddech, za to, że zawsze palce się ruszają, bo u innych się już nie ruszają, za to, że mamy co jeść, za to, że mamy co pić, za to, że widzimy, za to, że słyszymy, za to, że możemy tworzyć. za wszystko dosłownie. Za ludzi wokół nas, nawet te ciemne anioły, którzy są naszymi też nauczycielami, bo dzięki nim też się uczymy różnych rzeczy, że możemy wzrastać do czegoś, ale do czego? Panie Dąbrowski, do czego? Kochani, odkryjcie to sami. Każdy ma własną ścieżkę i każdy ma sam odkryć to, do czego został powołany. Każdy ma swoją własną górę, tak? Tak. W której szczyt wchodzi i ogląda. No, chyba to był Russell Crowe. Ja o tym też mówiłam w takiej króciutkiej impresji na kanale. Właśnie mówił o tym, że kiedy jesteś już na wierzchu, na tym dachu życia, to spuść windę po innych, bo oni nie wiedzą, dlaczego tam są Oni na dole. nie wiedzą, tak, właśnie o to chodzi, a więc faktem jest, że ta praca się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że jeszcze spoczywamy, można wejść ciągle jeszcze wyżej i faktycznie wystawiamy drabiny dla tych innych, którzy chodźcie do nas, chodźcie, zobaczcie, wspinajcie się. Bo Chociaż to tak abstrakcyjnie brzmi, tak? I
czasami ludziom potrzebna jest taka podpowiedź, co to dokładnie w praktyce ma znaczyć, tak? Tak. I ja na przykład w praktyce to próbuję powiedzieć, że dla każdego jest inny pierwszy krok, ale każdy krok, który idzie w tym dobrym kierunku, czyli w kierunku wyjścia jakby na powierzchnię ziemi, na powierzchnię wody, na powierzchnię świadomości, czyli jakby ta zmiana perspektywy, czyli wyjście z tego marazmu, z tego nie, że nic nie robienia, tylko z tego status quo, z tego, co nam się wydaje, że to jest nasze życie i tak ono musi wyglądać i mamy przerąbane i tak niestety musimy na coś umrzeć, więc każdy na coś choruje i ci ludzie, którzy chcą tak myśleć, no niestety będą tak myśleć i nikt ich z tego nie wyciągnie, ale ci, którzy już otworzyli oczy i wiedzą, że to coś tu jest dla nich, tak, że to nie na tym ma ich życie polegać, że ta choroba to nie jest ich świat, że Tak. to jest coś innego dla nich przeznaczonego i te osoby, które gdzieś tam to te oczy otworzyły, to one wystarczy, że zrobią na przykład jeden krok w postaci na przykład kupią zakwas buraczany albo kapustę kiszoną. Kiszoną, uwaga, kiszoną, nie kwaszoną. Kiszoną i zaczną swoją przygodę z probiotykami. I wtedy nagle się okaże, że ich jelita zaczynają pracować zupełnie inaczej, że mają znacznie lepszy humor, więcej im się chce, mają więcej energii, lepsze rozmowy w domu i wystarczy jeden mały krok, a już ciągnie kolejne kroki. Tak? Albo ktoś inny może powiedzieć: OK, pani Żaneto, to co w takim razie powinnam zrobić? I ja wtedy polecam, żeby rzucić, całkowicie rozwieść się z pszenicą jako pierwszy krok, ponieważ on daje murowane efekty i to w ciągu 2 miesięcy maksimum. 8 tygodni to jest naprawdę maksimum, co trzeba czekać, żeby zobaczyć, jaka jest ta zmiana mózgowa, tak? Ta mgła mózgowa nam odchodzi, pamięć wraca, koncentracja, nastrój, spada nam brzuch ten pszenny, te giczałki tutaj z rąk nam odchodzą. Musimy też zacząć ćwiczyć, żeby sobie to ciało na nowo ukształtować. Więc no właśnie, wystarczy jedna zmiana, czy to będą wprowadzone probiotyki prawdziwe, czy redukcja pszenicy, redukcja mleka krowiego i w ogóle nabiału krowiego, którego jemy za dużo i jesteśmy od niego uzależnieni jak od morfiny. I oczywiście. Mówienie o mleku jako o czymś, co powinniśmy... A jeszcze jakie mleko? Dzisiaj. No właśnie, tak, o mleku w kartonie, które nie jest mlekiem. To jest jakby zabrać ludziom cukier z cukierniczki. Tak. I te zmiany, pojedyncze zmiany, które możemy wprowadzić, ja właśnie o tym mówię w rozdziale, który jest najkrótszym rozdziałem, ale dzięki temu jest też bardzo, mam nadzieję, sprawny. To jest ostatni rozdział, czyli 5, pod tytułem Co jeść. I tam jest mnóstwo ściąg, takich różnych grafik, które są taką odpowiedzią na pytanie: OK, jeśli tego nie, tego nie, tego nie i tego nie, to co? To co, pani Żaneto? Tak, to co jeść? I tam są takie grupy produktowe, które właśnie są taką ściągawką i raz za tymi grupami produktowymi jest też taki instruktaż, czego warto unikać. I te osoby, które już zrozumiały, że chcą coś dla siebie dobrego zrobić, bo są w jakimś takim momencie zmiany w życiu, bo coś im dolega, bo straciły pracę, bo są w konflikcie z rodziną, czują, że coś jest nie tak z tą żywnością, z tymi relacjami, że nie są tak jakby we własnej skórze. Chcą się tak jakby obmyć z tego, co im nie służy i chcą czegoś nowego. I właśnie to jest taka mała instrukcja, co to nowego może być, co nam tę zmianę przyniesie na korzyść, a nie pogłębi problem. Bo nie chodzi o to, żeby przejść teraz na jakieś diety, stosować jakieś produkty,
Czy chodzić do dietetyków i wydawać po 1500 zł na miesiąc? Nie. Tak, to jest obłędne. To jest właśnie to jest problem też kształcenia, wychowywania, bo ja znam takie przypadki panów profesorów, którzy nadal wykładają z pożółkłych kartek, którym się kompletnie nie chce uczyć i rozmawiam później z takim dietetykiem, który nie ma zielonego pojęcia. Ale ja, proszę pana, ja skończyłem studia dietetyczne, tam żaden profesor o tym nie mówił. Czy pan jest Nie lekarzem? mówił. Oczywiście, że nie mówił. Albo nie tak dawno, no po prostu była pewna taka przygoda, że tak powiem, gdzie doszło do tego, że no pewien pan nie uwierzył w to, że istnieje zakwaszenie, czyli ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna niskiego stopnia, latentna, czyli bezobjawowa. I tam takie różne historie jeszcze tam nazwy można nadać. Ja akurat głęboko w tym siedzę. Proszę pana, ja oglądałem, jest taki portal na YouTubie, nawet zdradzę, możecie to poglądać, Okiem Chemika, i tam pani mówi, że to jest bzdura, zakwaszenie nie istnieje. No dobrze, według tej pani nie istnieje, co ona na ten temat wie. A więc jest takie śmietnisko wiedzy i niewiedzy, że to się po prostu znaczy mnie nie mieści się w głowie i ja rozumiem, że ludzie mogą nie wiedzieć. Każdy z nas jest ignorantem w mniejszym lub większym stopniu w wielu dziedzinach. Ja na przykład nie za bardzo mam pojęcie, jak oto działa to urządzenie cudowne. Mógłbym zapytać, przecież nieraz na szkoleniach pytam, mówię, masz samochód? Mam. Manual czy automat? No, manual. A powiedz mi, jaki jest rodzaj wybieraków w skrzyni biegów? A co to takiego? Ja mówię, kto ci dał prawo jazdy, jeżeli ty takiej prostej rzeczy nie wiesz? Powiedz, jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu w twoim samochodzie. Boże, nie mam pojęcia. Jakim prawem ty jeździsz ulicami? Przecież ty stanowisz niebezpieczeństwo na drodze. Oczywiście ja to mówię prześmiewczo. Żeby tylko pokazać, mówię, posłuchajcie, każdy z nas ignorantem jest. Jesteś użytkownikiem samochodu, lejesz paliwo, wiesz jak kierować samochodem, masz znać przepisy, żeby prawidłowo poruszać się, ale czy musisz naprawdę znać te wszystkie szczegóły? Nie. A więc w tym sensie jesteśmy ignorantami, ale z drugiej strony, jeżeli coś my przedstawiamy, pani, ja, wielu innych, i ktoś mówi z góry, to jest bzdura, ja o tym nigdy nie słyszałem. Miałem takie doświadczenia również z lekarzami. Ja mówię, no to dobrze, to pan tego nie słyszał, ale ja to panu podam w takim razie źródła, materiały źródłowe. Te A źródła są nie, właśnie. co za pan bzdury opowiada, głupoty. Medycyna w ogóle, że nie ma żadnych medycznych dowodów na przykład na to czy na tamto. Ja mówię, doprawdy? To co, mam wysypać panu prace naukowe, moje książki? Pamiętam sympozjum 2017 rok, jestem w Cedzynie koło Kielc, dziewiąte świętokrzyskie spotkanie reumatologiczne, 130 lekarzy, w tym około chyba 20 czy 30 prelegentów, lekarze, doktorzy nauk medycznych, ja jako jedyny magister, inżynier. Strasznie to wyglądało dla niektórych i miałem swój zestaw z książkami, specjalny regał. Wyobraźcie sobie, pani, ani jeden człowiek z tych 130 przez 3 dni nie podszedł do tego regału. Ani jeden. I tam wyszły różne przeciekawe historie. To była dla mnie nauka przeciekawa na temat, że tak powiem, stanu umysłowego tych wszystkich ludzi. Wtedy naprawdę o wiele klapek mi z oczu opadło. A więc, wracając do rzeczy, można być ignorantem, tak zwanym pozytywnym. Wie pan co, panie Januszu? Kompletnie o tym nie wiem. Czy jest coś takiego naprawdę? To pan mi wytłumaczy. Dobrze, i to tłumaczymy. Ale jest ignorant negatywny. Panie, co pan za bzdury pleciesz? Ja o tym nigdy nie słyszałem, to nie istnieje. No i ja więc rozumiecie, w której grupie tych ignorantów chce się znaleźć, żeby zmniejszyć swój potencjał ignorancji. Bo ta druga grupa nie ma żadnych szans. Oni są jakby skazani na niebyt.
Oni będą ciągle... Ale są lekarze i są lekarze, bo na przykład Tak, ci lekarze, z którymi rozmawiamy, no my w tych redakcyjnych lekarzy mamy 44 i są to lekarze właśnie z takimi otwartymi głowami, tak. co ciekawe, z wielką pokorą i tacy też są chętni, żeby między sobą dzielić się tymi doniesieniami, źródłami, badaniami, na które się powołują. I jest na przykład też taka pani doktor Priti Agrawal, która kończyła medycynę w Europie, tutaj właściwie u nas w Polsce. Ach, czytałem ten artykuł. Ma medycynę, taką klinikę medycyny integralnej chyba we Wrocławiu albo gdzieś tam na Śląsku. I właśnie z nią zrobiliśmy taki wywiad na temat diety antyzapalnej, czyli odkwaszającej. I właśnie na końcu tego artykułu jest taka tabela, ściąga. Ach, pięknie. Która pokazuje... Tego już nie pamiętałem faktycznie, bo to już kilka chyba lat temu. To jest strona 11, tak? To jest wydanie listopadowe z roku 2017 i to nie jest tak, że to, że lekarze na przykład nie słyszeli o tabeli produktów prozapalnych, które zakwaszają i o produktach przeciwzapalnych, które odkwaszają, to nie jest tak, że jak się o tym nie wie, bo się nie czytało albo nikt nie edukował w czasie studiów, to znaczy, że tego nie ma. To znaczy, że jest jeszcze coś do zrobienia, co warto poznać i ci lekarze, którzy zaczynają studiować ten temat pH krwi, które powinno być właśnie na poziomie 7,35, 7,45 i te produkty, które są dla nas korzystne jakby w tym poziomie są najbardziej optymalne i te, które mają jakby ten potencjał wyższy, no to są dla nas korzystne, a te, które mają niższy, to są niekorzystne, to gdybyśmy wszyscy się zainteresowali tym tematem, ale to mam nadzieję, że to będzie w naszym wywiadzie na temat książek, to ta dieta mogłaby być ustawiona właśnie w taki sposób, jak tutaj rozmawialiśmy z panią doktor, że 80%, a przynajmniej 70% produktów, które jemy, powinny być antyzapalne, tak. a najwyżej 20, albo powiedzmy maksymalnie 30, to powinny być te, które możemy nazwać grzeszkami, tak, że jednak jak mamy ochotę, to wypijemy kawę, zjemy ciacho i w dobrym towarzystwie nam to nie zaszkodzi, tak, a ważnym też elementem takim zakwaszającym jest stres, czyli potwornie zakwaszający. trzymamy się z daleka od negatywnych osób. Tak. Spożywamy przede wszystkim korzystną dla naszego zdrowia żywność, a jak robimy ten tak zwany toks, to z umiarem i w dobrym towarzystwie, żeby jak najmniej nam to zaszkodziło. Ależ tematów nas czeka. Nieraz na szkoleniach ludzie są czasami przerażeni. Mówi, Janusz, Bożeż ty mój, ileż to tego. Ja mówię, ale cieszcie się, macie pracę w związku z tym, nad sobą, nad innymi, nieście, ja sam nie dam rady przecież. Oczywiście żartuję sobie w ten sposób troszeczkę. Nieraz wybuchają takie małe dyskusje, Janusz, bo ty tak czasami tak ostro lecisz po kimś. Ja mówię, kochani, chodziło o lekarzy na przykład, ja mówię, bo mam takie doświadczenia, byłem często bardzo brutalnie atakowany, ale przepraszam bardzo, czy ja negatywnie oceniam tych lekarzy, od których ja się uczyłem? Przecież moje książki są pełne cytatów lekarskich. Czy doktor Myłek, czy doktor Brygida Adamek, czy doktor Mastej, czy wielu innych zagranicznych lekarzy. Ja mówię tylko, zrozumcie, że są policjanci i policjanci, nauczyciele, księża i księża, mechanicy i mechanicy. No tak. Więc nie chodzi o to, że atakuje się bez pardonu wszystkich, czy coś w tym rodzaju, i człowiek się wymądrza, tylko trzeba zrozumieć, że są różni ludzie, z różną świadomością, z różnym nastawieniem. I teraz pytanie, do jakich ludzi docierać, od kogo się uczyć? Trzeba wybierać ludzi z serduchami. Ja może powiem taką sytuację. Miałam
no, parę lat temu taki przypadek, że moja bardzo bliska koleżanka powiedziała, że od 8 lat leczy się u profesora, nazwiska nie powiem, znanego gastroenterologa, który leczył tą moją koleżankę i ona już w końcu jadła tylko mandarynki i jogurt i białe pieczywo tostowe. O I sobie Boże. myślałam, że już nic gorszego być nie może i poradzę jej coś, co musi ją postawić na nogi, choćby nie wiem co, a mianowicie poleciłam jej post w postaci głodówki. I okazało się, że podczas tego detoksu, podczas tego tygodnia oczyszczania organizmu rozstała się z tasiemcem. Ten tasiemiec rozwijał się w niej kilka lat i spowodowało to u niej takie wyniszczenie organizmu, jelit. Ona naprawdę no już miała taką pergaminową, cienką, fioletową skórę i sama się martwiła, ja się martwiłam i stwierdziłyśmy, że na pewno jej to krzywdy nie zrobi, taka głodówka. No i się okazało, że ona teraz te głodówki praktykuje, do profesora nie chodzi, płaciła 500 zł za wizytę i przez 8 lat jej tego stanu nie poprawił. I jedna głodówka, która u niej przestawiła całkowicie myślenie, dietę, zaczęła też inaczej się odżywiać, wprowadziła dużo kasz do diety, dużo warzyw, zredukowała ilość mięsa, mimo że ma męża, który bardzo lubi mięso, ale zaczęli zupełnie inaczej projektować te dania, posiłki. W ogóle zaczęto mówić o jedzeniu razem z dziećmi. Dzieci też zaczęły gotować i brać udział w przygotowywaniu posiłków. I okazuje się, że nie zawsze ten profesor oznacza dla nas szansę na wyleczenie. Tak. Owszem, stwarza zaufanie w postaci bardzo wysokiej kwoty i trudności umówienia wizyty, taki kredyt zaufania, że to jest rzeczywiście autorytet, ale czasami ten autorytet może nas doprowadzić do śmierci, a nie do wyleczenia, a na pewno przez tak nieodpowiedzialne moim zdaniem prowadzenie pacjenta, żeby go żywić mandarynką, jogurtem naturalnym i białym żywym, no to nie jest na pewno żadne leczenie, a już na pewno nie żadna odżywcza, pełnowartościowa dieta. I wystarczy zobaczyć, że taki wstrząs dla organizmu jak detoks jakby pozbywa ten organizm właśnie tego powodu utraty homeostazy i nagle ta osoba startuje od nowa ze swoim zdrowiem i ma nowe rozdanie. A przecież ani ja nie jestem lekarzem, ani ta osoba, która prowadzi głodówki, nie jest lekarzem, a jednak ten problem rozwiązała ona sama, ufając innemu źródłu informacji. Dała po prostu sobie szansę. I takich osób jest więcej, bo te moje reportaże z różnego typu sesji oczyszczających, głodówkowych, czyli tak naprawdę odkwaszających, według świętej Hildegardy, czy ajurwedyjskie oczyszczanie, czy inne, one dają szansę na ustawienie tego swojego żywienia po tym poście od nowa, ale właśnie w sposób taki, który jest przede wszystkim antyzapalny sposób żywienia, czyli odkwaszający, a nie zakwaszający. Czyli te piramidy żywienia, to musimy do tego podchodzić bardzo ostrożnie, bo te obrazki to są robione przez firmy, które umieszczają tam, to jest tak zwany product placement i nagle się znajdują kartoniki z mlekiem i butelki, które wyglądają jak olej znanej z telewizji i nagle to wszystko sugeruje, że to są te produkty, które znajdziesz w sklepie. Nie, to nie chodzi o te produkty. Podprogowe działania. Z tymi piramidami musimy być bardzo ostrożni i być bardzo podejrzliwi, kto je projektuje i dzięki komu widzimy tą grafikę, którą właśnie mamy przedstawioną, bo tam zazwyczaj jest logo firmy gdzieś tam na dole i są silnie uderzająco podobne do produktów w sklepach ikonki,
które sugerują, co mamy kupować. Także to tyle z mojej strony. Manipulacja. Tak. Także trzeba być czujnym. Kochani, ja wiem, ja biorę to na klatę, na moją klatę, oto. Nie zdradziliśmy wam, co ci szepcze brzuch, co wam szepcze brzuch, a dowiecie się, kiedy kupicie, kiedy zamówicie tą książkę. A ja daję wam tylko 100% pewności. Powiem więcej, żebyście wiedzieli. 200% pewności daję, że załączę link w opisie tej naszej rozmowy, link do butiku, gdzie można będzie tę książkę zamówić. Bo wiem, że 500 sztuk czeka nowe wydanie, tak, pani Żanetko? 5000. Bardzo dobrze. Więc słuchajcie, książka jest niezwykła, autentycznie, pięknie wydana, bo to też się liczy. Jak ją się czyta, jak ją ma się po prostu w dłoniach, to jest, no to jest przeogromna wiedza. Warto po prostu, ja ciągle powtarzam, że promować to my, ale mamy sami siebie, polskie rozwiązania, Tak. bardzo dobre rozwiązania. Nie wszystkie te polskie są też dobre, ale to, co jest dobre, to my wiemy doskonale i trzeba to po prostu promować. Pani Żaneto, jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Wam, kochani, znowu za obecność, za oglądanie, za wysłuchiwanie, za to, że jesteście, za lajki, za komentarze, za jedno słowo, na przykład dziękuję, jest tam pani Iwona, jest taka pani, która ma ksywkę kawa i tak dalej, za takie najdrobniejsze. Wystarczy, że ktoś tam wpisze jedno słowo dziękuję, algorytmy działają, niech ta wiedza po prostu idzie, niech rozszerza się. Wszystkiego najlepszego wam wszystkim. Pani Żaneto, również wszelkiego dobra. Ja Także dziękuję i dzisiaj, chcę też powiedzieć, że ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chcę też powiedzieć, że każdemu ten brzuch szepcze coś innego i trzeba się dobrze wsłuchać, żeby te piski do nas dotarły i żebyśmy dali sobie szansę, a może osoby, które zobaczą naszą rozmowę, zasugerują nam, o czym chciałyby w kolejnych ewentualnych audycjach posłuchać. bardzo Możemy fajnie. poruszyć tematy, które są powtarzalne, które są dla ludzi trapiące, bo tych tematów możemy poruszyć 1000, a my możemy poruszyć 10 najważniejszych albo 3 takie, które są teraz aktualnie palące. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Kochani, najlepszości jeszcze raz. Zamykamy naszą dzisiejszą audycję. Trzymajcie się. Najlepszości dla was. Dziękuję.